Toxoplasma gondii. Pasożyt, który powszechnie występuje u kotów i ludzi, a którego wpływ na ludzki mózg coraz częściej przykuwa uwagę naukowców. Toxoplasma gondii to jednokomórkowy pasożyt wywołujący toksoplazmozę. Większość z nas kojarzy go z ostrzeżeniami dla kobiet w ciąży, ponieważ infekcja może poważnie uszkodzić rozwijający się płód. Osoby z prawidłową odpornością zwykle przechodzą toksoplazmozę łagodnie albo zupełnie bezobjawowo. Ale to nie znaczy, że pasożyt znika. Zagnieżdża się w organizmie w postaci uśpionych cyst, m.in. w mózgu, i zostaje tam na całe życie gospodarza. I tu zaczyna się prawdziwa zagadka. Czy ten cichy, niewidzialny lokator może wpływać na działanie naszego mózgu? Coraz więcej badań sugeruje, że tak. Choć robi to subtelnie, niemal niezauważalnie. To właśnie toksoplazmoza jest podejrzewana o delikatne, ale celowe manipulacje naszym zachowaniem. Na tyle nieoczywiste, że wielu ludzi nigdy nie zauważy, że coś jest nie tak. Niektórzy badacze określają to wprost jako sterowanie marionetką. Witajcie moi drodzy, dzisiaj przedstawię Wam 7 odkryć naukowych, których część nie została do dziś wyjaśniona. Jest to kolejny film, w którym poruszam inną tematykę niż zwykle na kanale. A fanów icebergów zapraszam na kolejną część teorii spiskowych. Już w następnym tygodniu powinna się ona pojawić jeszcze przed świętami. Aktualnie mamy tyle subskrypcji i tylu wspierających. Jak zawsze serdecznie dziękuję Wam za subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie oraz przede wszystkim oglądanie moich filmów. To naprawdę bardzo pomaga w rozwoju kanału, ale nie będę przedłużał. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Śpiąca wioska Kalachi. Odległej kazachskiej wiosce Kalachi ludzie zapadają w głęboki sen w najmniej spodziewanych momentach. Od 2013 roku miejscowi zaczęli doświadczać dziwacznej przypadłości. Zupełnie zdrowe osoby nagle zasypiały na długie godziny, a czasem nawet dni. Wyobraźmy sobie, ktoś jest w drodze do pracy lub rozmawia na podwórku, nagle zasypia i nikt nie jest w stanie go obudzić. Kiedy liczba takich przypadków wzrosła, najpierw do kilkunastu, a później przekroczyła 100, Kalachi zyskało miano śpiącej wioski. Mieszkańcy, a nawet ludzie z sąsiedniej wioski Krasnogorsk padali ofiarą tajemniczej epidemii snu. Sen mógł trwać od 2 do 6 dni, a wybudzeni mieszkańcy czuli ogromne osłabienie, dezorientację i nie pamiętali, co się z nimi działo. Co wyjątkowo niepokojące, snom towarzyszyły czasem prawdziwie dziwaczne symptomy. Dzieci opowiadały o przerażających halucynacjach, widziały skrzydlate konie, węże wijące się w pościeli czy robaki zjadające ich własne ręce. Nawet zwierzęta nie były wolne od klątwy. Kot o imieniu Markis, swoją drogą świetne imię dla kota, pewnej nocy dostał ataku szału, miaucząc i skacząc po ścianach, po czym niespodziewanie zapadł w twardy sen, budząc się dopiero następnego dnia w południe. Dość zabawne, bo brzmi to w sumie jak opis zachowania każdego kota, no ale okej, kontynuujmy. Lokalne władze i lekarze byli kompletnie zdezorientowani. Początkowo podejrzewano zatrucie. Może był to skażony bimber albo chemiczny wyciek. Zbadano krew poszkodowanych, wodę oraz glebę. Okolice przebadano licznikami Geigera. Wszak nieopodal znajdowała się opuszczona radziecka kopalnia uranu. Jednak wszystkie odczyty oraz badania były w normie. Mnożyły się więc hipotezy. Spekulowano, że być może jest to wirus zapalenia opon mózgowych, dziwna odmiana narkolepsji lub masowa histeria. Pewien somnolog, czyli lekarz zajmujący się zaburzeniami snu, stwierdził nawet, że być może mamy do czynienia ze zbiorową reakcją psychiczną, objawiającą się fizycznie, która jest analogiczna do słynnego świądu Bin Ladena, masowej psychosomatycznej reakcji zaobserwowanej kiedyś w USA. Termin ten odnosi się do sytuacji, gdy duża grupa ludzi zaczyna odczuwać objawy fizyczne, takie jak swędzenie skóry, bóle głowy, duszności czy mdłości, mimo że nie ma żadnego medycznego ani środowiskowego wyjaśnienia. Ostatecznie żadna z hipotez nie wyjaśniła tego dziwnego zjawiska.
Tajemnicza epidemia trwała, dotykając młodych i starych. Całe rodziny żyły w strachu, że w każdej chwili mogą zapaść w długi sen. Dopiero po blisko 2 latach śledztwa sytuacja zaczęła się wyjaśniać. Kluczowym tropem okazały się opuszczone kopalnie uranu w pobliżu. Choć nie emitowały one śmiertelnego promieniowania, to były źródłem całkiem innego zagrożenia. W 2015 roku rządowi eksperci z Kazachstanu ogłosili, że śpiąca choroba to efekt toksycznego połączenia tlenku węgla i węglowodorów gromadzących się w powietrzu. Kalachi nawiedzały niewidzialne wyziewy, kieszenie pozbawionego tlenu powietrza, które powodowały u ludzi objawy jak przy zatruciu tlenkiem węgla. Omamy, osłabienie i zapadnięcie w śpiączkę. Gdy władze odkryły prawdę, rozpoczęto ewakuację mieszkańców. Większość rodzin przeniesiono w inne rejony, a śpiąca wioska stopniowo opustoszała. A teraz wyobraźmy sobie tę samą sytuację, tylko że w średniowieczu. Ludzie od razu by stwierdzili, że mamy do czynienia z klątwą i urządziliby polowanie na czarownicę. Anomalie na Wenus. Wenus, druga planeta od Słońca, od dawna fascynuje naukowców swoją gęstą, tajemniczą atmosferą. Mimo ekstremalnych warunków panujących na jej powierzchni, takich jak temperatury przekraczające 450 stopni i ciśnienie 92 razy większe niż na Ziemi, atmosfera Wenus kryje w sobie zagadki, które mogą rzucić nowe światło na możliwość istnienia życia poza naszą planetą. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla w 96,5% i azotu 3,5%, śladowymi ilościami innych gazów, takich jak dwutlenek siarki, para wodna czy tlenek węgla. Charakterystyczne dla tej planety są gęste chmury złożone z kropelek kwasu siarkowego, które skutecznie odbijają światło słoneczne, czyniąc powierzchnię niewidoczną w świetle widzialnym. W ostatnich latach naukowcy zaobserwowali w atmosferze Wenus kilka niewyjaśnionych zjawisk chemicznych. Wykryto śladowe ilości tlenu w atmosferze Wenus, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że tlen jest bardzo reaktywny i w takich warunkach powinien szybko ulegać reakcjom chemicznym. Jego obecność sugeruje istnienie nieznanych procesów chemicznych lub źródeł jego produkcji. W 2020 roku zespół naukowców ogłosił wykrycie fosforowodoru w chmurach Wenus na wysokości około 55 km. Na Ziemi fosforowodór jest związany z procesami biologicznymi, co wywołało spekulacje na temat istnienia potencjalnego życia w atmosferze Wenus. Jednak późniejsze analizy podważyły te wyniki, sugerując, że wcześniejsze obserwacje mogły być wynikiem błędów pomiarowych lub obecności innych substancji, takich jak dwutlenek siarki, które mogły zakłócić odczyty. Istnieją również doniesienia o możliwej obecności amoniaku w atmosferze tej planety. Amoniak w takich warunkach jest chemicznie niestabilny, co sugeruje, że coś musi stale go produkować. Na Ziemi amoniak jest często produktem procesów biologicznych. Wenus wykazuje tajemnicze ciemne plamy w ultrafiolecie, których skład pozostaje nieznany. Te plamy pochłaniają znaczną część promieniowania UV, wpływając na energetykę i dynamikę atmosfery tej planety. Misje takie jak Venera i Pioneer wykryły w dolnych warstwach chmur Wenus obecność dużych cząstek o nieznanym składzie. Ich natura i pochodzenie pozostają przedmiotem badań. Możliwe, że mamy do czynienia z reakcjami chemicznymi, których po prostu nie obserwujemy na Ziemi, a aktywność wulkaniczna na Wenus mogłaby wprowadzać do atmosfery niektóre związki chemiczne. Choć nadal nie tłumaczy to wszystkich zaobserwowanych anomalii. Nie oszukujmy się, moi drodzy. Większość z nas, którzy są tutaj na kanale, liczą, że w chmurach na Wenus istnieje życie. Naukowcy zresztą spekulują, że w chmurach na Wenus mogą istnieć mikroorganizmy zdolne do przetrwania w ekstremalnych warunkach, które poprzez swoją aktywność metaboliczną wpływają na skład chemiczny atmosfery. NASA i ESA planują wysłać misje badawcze na Wenus, których celem będzie szczegółowe zbadanie atmosfery oraz powierzchni planety. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wyniki dotyczące atmosfery Wenus mogą pojawić się dopiero po 2035 roku, o ile nie wystąpią żadne opóźnienia.
Fale sejsmiczne z Mayotte. 11 listopada 2018 roku Ziemia zatrzęsła się dosłownie na całym świecie. Tego dnia sieci sejsmograficzne od Afryki po Hawaje zarejestrowały rytmiczne fale sejsmiczne, które trwały ponad 20 minut. Ich sygnał był zaskakująco monotonny. Seria wyraźnych impulsów powtarzających się co około 17 sekund. Jakby coś budziło się pod powierzchnią Ziemi. Co nietypowe, nikt na powierzchni ich nie odczuł. Zjawisko przeszłoby niemal niezauważone, gdyby nie czujny entuzjasta na Twitterze, który dostrzegł dziwny zapis na stronie USGS i niezwłocznie nagłośnił sprawę. Wkrótce społeczność geologów i pasjonatów zawrzała, co do cholery generuje globalne fale sejsmiczne. Czyżby meteor uderzył w ocean? Wybuchł podwodny wulkan? A może doszło do przebudzenia Godzilli? Takie pytania krążyły w mediach społecznościowych, ilustrując, jak niezwykłe były te sygnały. Naukowcy dość szybko ustalili, że tajemnicze fale pochodzą z rejonu wyspy Mayotte na Oceanie Indyjskim, niedaleko Madagaskaru. Region ten od połowy 2018 roku doświadczał licznych drobnych wstrząsów, których jednak nie łączono z zagadkowym zjawiskiem. Zarejestrowane fale miały bardzo niską częstotliwość i regularny charakter, co było zdumiewające. Helene Robinson, wulkanolog z Uniwersytetu Glasgow, żartowała, że są zbyt idealne, aby mogły zostać stworzone przez naturę. Choć później dodała, że nie ma szans, aby były one sztucznym tworem. Na głębokich wodach u wybrzeży Mayotte nie ma ani odwiertów, ani farm wiatrowych, które mogłyby być źródłem takich wstrząsów. Wszystko wskazywało na proces geologiczny. Tylko jaki? Po wykluczeniu najróżniejszych scenariuszy od testów wojskowych po masową halucynację sejsmografów, badacze zaczęli podejrzewać zjawisko zwane powolnym trzęsieniem ziemi. Okazało się, że w tym samym czasie w regionie Mayotte rzeczywiście doszło do nietypowego, bardzo powolnego wstrząsu, który nie był fizycznie odczuwalny przez ludzi. Taki powolny ruch tektoniczny mógł wyzwolić rezonans w czymś pod powierzchnią wody. Wszystko wskazywało na magmę, która od miesięcy przemieszczała się pod dnem morskim. Lokalne stacje GPS wykazały, że wyspa Mayotte przesunęła się o kilka centymetrów. Naukowcy spekulowali, że głęboko pod dnem powoli opróżnia się duża komora magmowa, a drgania skał w tej pustej podziemnej katedrze lawowej wybrzmiewają w postaci obserwowanych fal. Zagadka została częściowo rozwiązana w 2019 roku, kiedy francuska ekspedycja badawcza odkryła, że około 50 km na wschód od Mayotte z głębin oceanu wyłonił się nowy wulkan podmorski. Tam, gdzie wcześniej było płaskie dno, pojawiła się góra o wysokości około 800 metrów. Był to rezultat uwolnienia gigantycznej ilości magmy z wnętrza Ziemi. Szacuje się, że mogło to być nawet 5 km² lawy. Była to największa znana podwodna erupcja w historii pomiarów. Nie mieliśmy więc do czynienia z przebudzeniem Godzilli. Na to będziemy musieli jeszcze pewnie trochę poczekać. Toxoplasma gondii. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, niektóre mikroorganizmy mogą oddziaływać na nasze zachowanie. Przykładem jest Toxoplasma gondii, pasożyt, który powszechnie występuje u kotów i ludzi, a którego wpływ na ludzki mózg coraz częściej przykuwa uwagę naukowców. Toxoplasma gondii to jednokomórkowy pasożyt wywołujący toksoplazmozę. Większość z nas kojarzy go z ostrzeżeniami dla kobiet w ciąży, ponieważ infekcja może uszkodzić płód. Osoby z dobrą odpornością przechodzą toksoplazmozę zazwyczaj łagodnie albo bezobjawowo. Pasożyt zagnieżdża się w formie uśpionych cyst, m.in. w mózgu, i pozostaje tam na całe życie gospodarza. I tu zaczyna się zagadka. Czy ten cichy lokator może wpływać na działanie naszego mózgu? Coraz więcej badań sugeruje, że tak, choć subtelnie. To właśnie toksoplazmoza jest podejrzewana o delikatne manipulacje naszym zachowaniem, co niektórzy badacze określają wręcz mianem sterowania marionetką. Kluczowym elementem tej układanki jest cykl życia pasożyta. Toxoplasma gondii może rozmnażać się płciowo tylko w organizmie kota, domowego lub dzikiego.
Jego cysty wydalane są z kocimi odchodami, skąd mogą trafiać do gleby, wody, a później dalej do organizmów pośrednich, ptaków, gryzoni, bydła, a także ludzi. Dla pasożyta idealnym scenariuszem jest sytuacja, gdy zarazi drobnego gryzonia, np. mysz, która następnie zostanie zjedzona przez kota. Wtedy pasożyt wraca do kota i zamyka cykl. Co ciekawe, biolodzy odkryli, że zarażone myszy przestają bać się kotów. Klasyczny instynkt ucieczki gryzonia przed zapachem drapieżnika zostaje odwrócony. Zakażone myszy wręcz lgną do zapachu kociego moczu, jakby dobrowolnie skazywały siebie na zagładę. Pasożyt dosłownie manipuluje mózgiem myszy, zwiększając szansę, że kot upoluje ofiarę, a on trafi do kociego jelita, gdzie może się rozmnażać. To niesamowity przykład sterowania zachowaniem gospodarza w świecie przyrody. No dobrze, ale co z ludźmi? Sam jestem ciekawy, ponieważ jestem posiadaczem 2 kotów. Okazuje się, że my jesteśmy dla Toxoplasma gondii przypadkowym gospodarzem. Możemy go nosić, ale nie możemy przekazać dalej, ponieważ nasze koty domowe nie są w stanie nas zjeść. No może są, ale zresztą wiecie, o co chodzi. Mimo to pasożyt w naszych mózgach też może namieszać. Około 1/3 ludzkości nosi w sobie tego pasożyta. Najczęściej nawet o tym nie wiedząc. Naukowcy jednak porównali różne dane i znaleźli statystyczne różnice między osobami zakażonymi a niezakażonymi. Przykładowo, badania czeskiego biologa Jarosława Flegra wykazały, że zarażeni mężczyźni bywają bardziej aspołeczni, podejrzliwi i gorzej reagują na nowe sytuacje, zaś kobiety, przeciwnie, mogą być bardziej otwarte i serdeczne. Zakażeni częściej popadają w ryzykowne zachowania i mają nieco spowolniony czas reakcji. To ostatnie brzmi niewinnie, ale przekłada się na realne skutki. Kierowcy z toksoplasmozą statystycznie częściej powodują wypadki drogowe. Co więcej, badania wykazały korelację między obecnością pasożyta a zwiększonym ryzykiem wystąpienia schizofrenii i depresji. Choć zależność ta jest skomplikowana i wciąż trwają intensywne badania. Jarosław Flegr wysunął hipotezę, jakoby Toxoplasma gondii mogła pośrednio przyczyniać się do wielu zgonów, np. poprzez wypadki czy problemy zdrowotne natury psychicznej. Stwierdził również, że być może zabija rocznie tylu ludzi co malaria, około 1 miliona. Brzmi sensacyjnie, ale ten pogląd pokazuje, jak poważnie badacze zaczęli traktować potencjał wpływu kociego pasożyta na ludzką populację. Ale jak w sumie miałoby dochodzić do tych zmian? Badania sugerują, że Toxoplasma gondii w mózgu może wpływać na poziomy neuroprzekaźników, np. zwiększać produkcję dopaminy, która reguluje m.in. odczuwanie strachu i przyjemności. U myszy wykazano też, że infekcja pasożytem podnosi poziom pewnych hormonów, jak testosteron, co może tłumaczyć zmiany zachowania. U ludzi wpływy są subtelne. Tak subtelne, że pojedyncza osoba ich nie jest w stanie w sumie zauważyć. Ale w dużych próbach statystycznych różnice są już o wiele bardziej widoczne. Przez lata teoria Flegra była traktowana z rezerwą, bo kojarzyła się z szalonym science fiction. Jednak kolejne eksperymenty zaczęły potwierdzać jego obserwacje. Niezależne zespoły, w tym badacze z Turcji, odnotowali zwiększoną częstotliwość wypadków drogowych u osób z toksoplasmozą. Znany neurobiolog Robert Sapolsky stwierdził, że metodologicznie badania Flegra są solidne i nie widzi powodu, aby w nie powątpiewać. Wyłania się z tego intrygujący obraz. Być może miliardy ludzi na świecie mają w głowie mikroba, który delikatnie pociąga za sznurki, kierując naszym zachowaniem. Oczywiście nie jest to żadna kontrola umysłu, raczej drobne przesunięcia równowagi psychiki. Ale sama myśl, że coś takiego jest możliwe, rozpala wyobraźnię. To co, kociarze? Pozbywamy się swoich pupili? Czy akceptujemy Toxoplasmozę gondii jako po prostu dodatkowego zwierzaka? Dajcie znać, czy mamy wśród widzów więcej kociarzy czy psiarzy. Amaterasu. Późną wiosną 2021 roku sieć detektorów na pustyni Utah zarejestrowała uderzenie niesamowicie potężnej cząstki pochodzącej z kosmosu. Była ona
ultra wysokoenergetycznym promieniem kosmicznym o energii około 240 eksaelektronowoltów. To miliony razy więcej niż są w stanie osiągnąć cząstki w najpotężniejszym akceleratorze świata. Odkrywca dr Toshihiro Fuji początkowo sądził, że to błąd aparatury. Jednak po bliższej analizie okazało się, że była to najpotężniejsza cząstka zaobserwowana od ponad 30 lat, ustępująca energią jedynie słynnej cząstce OMG z 1991 roku. Największą zagadką Amaterasu, bo tak nazwano tę cząstkę, było jej pochodzenie. Tak ekstremalne promienie kosmiczne rodzą się zwykle przy kataklizmach astrofizycznych, przekraczających nawet wybuchy supernowych. Tymczasem, gdy naukowcy prześledzili trajektorię lotu cząstki wstecz, odkryli, że nadleciała ona z kierunku niemal pustego obszaru kosmosu, znanego jako lokalna pustka, która jest ogromną, międzygalaktyczną otchłanią graniczącą z drogą mleczną. W lokalnej pustce nie ma oczywistych kandydatów, którzy mogliby wygenerować tak mocny promień. Eksperci spekulują, że jeśli Amaterasu był pojedynczym protonem, to mógł lecieć niemal prostoliniowo z głębi pustki. Dlatego nadleciał do nas właśnie z tego kierunku. Jeśli jednak niosła ładunek większy, np. cięższe jądro atomu żelaza, pole magnetyczne galaktyk mogło zakrzywić jej tor. W takim scenariuszu źródło cząstki mogło znajdować się dalej na skraju lokalnej pustki w okolicy odległej galaktyki NGC 6946. Amaterasu wciąż pozostaje niewyjaśnionym fenomenem. Naukowcy z ekscytacją przyznają, że możemy być świadkami nowego rodzaju zjawiska. Być może gdzieś w kosmicznych pustkowiach zachodzi nieznany proces, który raz na kilkadziesiąt lat posyła w naszą stronę kosmiczną kulę energii. Upsweep. Oceany kryją w sobie niezliczone tajemnice. Jedną z nich jest upsweep. Dziwaczny dźwięk rejestrowany w głębinach Pacyfiku od ponad 3 dekad. Po raz pierwszy zauważono go w 1991 roku, gdy amerykańska NOAA rozpoczęła nasłuch podwodnych odgłosów za pomocą sieci hydrofonów rozlokowanych w oceanach. Od samego początku sensację wzbudziła osobliwa natura tego sygnału. Seria wąskopasmowych tonów o rosnącej częstotliwości, z których każdy trwał kilka sekund. To właśnie od charakterystycznego kształtu tego sygnału pochodzi nazwa upsweep, czyli dosłownie wzlot dźwięku lub po prostu wzlot. Gdybyśmy przyspieszyli nagranie i go posłuchali, przypominałoby coś na kształt syreny alarmowej, może nawet upiornego wycia nieznanej istoty. Zresztą posłuchajmy wspólnie tego tajemniczego dźwięku. Dobra, sorry, słuchajcie upsweep. Nie no już okej, serio, puszczam prawdziwy dźwięk. I jak? Co sądzicie o tym dźwięku? Jakie może być jego źródło? Myślę, że hipotezę o Cthulhu możemy chyba z miejsca odrzucić, zresztą Godzilla chyba też odpada. Niezwykłą cechą upsweep jest jego zasięg i regularność. Źródło dźwięku musi być bardzo potężne, skoro było ono rejestrowane niemal na całym obszarze Oceanu Spokojnego. Co więcej, z obserwacji wynika, że sygnał ten zmienia się sezonowo. Jego aktywność wzrasta na wiosnę i jesień, a słabnie zimą. Trudno powiedzieć, czy to przez zmiany samego źródła dźwięku, czy warunki rozchodzenia się dźwięków w oceanicznych wodach, które sezonowo się zmieniają. Przez lata zaobserwowano jednak powolny spadek intensywności tego tajemniczego sygnału. Jest coraz słabszy, choć nadal wyraźnie obecny w zapisie hydrofonów. Źródło dźwięku jest zlokalizowane na południowym Oceanie Spokojnym, w rejonie położonym daleko od lądów w pobliżu grzbietu oceanicznego, gdzie mogą znajdować się aktywne geologiczne struktury. I tu dochodzimy do najbardziej prawdopodobnej hipotezy. Źródłem upsweep może być aktywność wulkaniczna lub hydrotermalna na dnie oceanu. Region wskazywany przez triangulację dźwięku pokrywa się z miejscem, gdzie występują drobne trzęsienia ziemi, sugerujące obecność podwodnego wulkanu lub kominów hydrotermalnych. Być może jest to jakieś podmorskie jezioro magmy, para wydostająca się z fumaroli albo wulkaniczny wyrzut lawy.
generujący ten charakterystyczny dźwięk. Wykluczono raczej, by źródłem była istota biologiczna, np. wieloryby, ponieważ upsweep jest zbyt powtarzalny i prosty w swej strukturze. Brak mu naturalnych wariacji, jakie ma śpiew wielorybów czy delfinów. Nie pasuje też do odgłosów np. dryfujących gór lodowych. Pochodzenie geologiczne wydaje się najbardziej prawdopodobne, choć wciąż nie potwierdzone. W tym przypadku przychodzi mi na myśl fakt, który zawsze rozwala mi głowę, czyli że wiemy więcej o powierzchni Księżyca niż o najgłębszych zakątkach naszych oceanów. Anita. W stratosferze nad skutym lodem pustkowiu Antarktydy unosi się olbrzymi balon z zawieszoną aparaturą. To eksperyment Anita, Antarctic Impulsive Transient Antenna. Jest to unoszący się w powietrzu teleskop nasłuchujący sygnałów od najprzenikliwszych cząstek we wszechświecie – neutrin. Neutrina słyną z tego, że praktycznie nie wchodzą w interakcje. Tryliony tych cząstek przelatują przez Ziemię i nasze ciała w każdej sekundzie. Anita poluje zwłaszcza na te ultrawysokoenergetyczne, które mogą zderzyć się z atomami lodu głęboko pod powierzchnią i wywołać błysk fal radiowych. I oto pewnego dnia wydarzyło się coś nietypowego. Coś zapukało do instrumentów Anita od spodu. W 2006 roku balon zarejestrował impuls radiowy, który wyglądał jak sygnał kosmicznego promienia, ale przybywający z dołu, z Ziemi, a nie z góry. Innymi słowy, teleskop Anita zobaczył ślad cząstki, która przeleciała przez całą Ziemię i wyleciała z lodu Antarktydy wprost w powietrze. Dla naukowców był to błąd, ponieważ według znanej nam fizyki coś takiego nie ma prawa się wydarzyć. Sytuacja powtórzyła się podczas kolejnego badania w 2014 roku. Naukowcy musieli zadać sobie pytanie: czy nasze instrumenty nas oszukują? Czy może odkryliśmy zupełnie nowe zjawisko? Dlaczego te sygnały okrzyknięto niemożliwymi cząstkami? Gdyby Anita wykryła neutrino, nie byłoby sensacji. Neutrino mogłyby spokojnie przeniknąć Ziemię. Problem w tym, że zarejestrowane zdarzenia wyglądały jak typowe promienie kosmiczne, czyli protony lub jądra atomów uderzające w atmosferę. A takie cząstki nie przejdą nawet przez kilkanaście metrów skały, nie mówiąc o całej planecie. Zatrzymają pierwszy lepszy grunt, niczym ściana, kule. Jeśli zarejestrowane cząstki rzeczywiście były wysokoenergetycznymi protonami, to rodzi się pytanie: skąd mogły wziąć się pod powierzchnią Ziemi? Jedynym realnym wyjaśnieniem wydaje się neutrino. Wyobraźmy sobie neutrino przelatujące przez całą planetę, które tuż przed opuszczeniem Ziemi, gdzieś pod lodami Antarktydy, ulega zderzeniu i zamienia się w kaskadę cząstek, wywołując sygnał przypominający ten, jaki dają promienie kosmiczne uderzające z góry. Istnieje teoretyczny mechanizm, który mógłby to tłumaczyć. Neutrino tau, który może wejść w reakcję i wygenerować właśnie taki efekt. Problem polega na tym, że przy tak wysokich energiach, jakie zaobserwowano, prawdopodobieństwo zajścia tego procesu jest ekstremalnie małe. A mimo to wydarzyło się nie raz, lecz 2 razy. Coś się tutaj więc nie zgadza. Wieść o anomaliach zarejestrowanych przez eksperyment Anita rozeszła się w środowisko fizyków niczym opowieść z innego świata. Z jednej strony ostrożny sceptycyzm. Zawsze istnieje możliwość, że zarejestrowany sygnał był efektem odbicia fal radiowych w lodzie, zakłóceń w atmosferze albo po prostu błędu detektora. Z drugiej strony jednak, jeśli dane są poprawne, to być może patrzymy właśnie na pierwsze ślady fizyki wykraczającej poza model standardowy. W krótkim czasie powstały dziesiątki prac teoretycznych próbujących rozwikłać tę zagadkę. Czy przez Ziemię przeleciała cząstka z ciemnej materii? A może był to nieznany rodzaj neutrina, tak zwane neutrino sterylne, które nie oddziałuje ze zwykłą materią i może przemierzać całą planetę, zderzając się dopiero przy wyjściu z jej wnętrza. Inna hipoteza mówiła o rozpadzie supermasywnej cząstki, pozostałości po wielkim wybuchu. Pojawiła się nawet teoria, że anomalie mogą być dowodem na istnienie lustrzanego wszechświata, sąsiadującej rzeczywistości, w której prawa fizyki są odwrócone, a cząstki z tego lustrzanego wszechświata przenikają czasem do naszego. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Jest to tylko i wyłącznie spekulacja. Na chwilę obecną zagadka Anita pozostaje nierozwiązana.
Co ważne, niezależny detektor neutrin IceCube umieszczony w lodzie Antarktydy również odnotował pewne dziwne wydarzenia, które mogą być powiązane. To dodaje wiarygodności wcześniejszym obserwacjom. Być może faktycznie rejestrujemy zjawiska, które wywrócą fizykę cząstek do góry nogami. Środowisko naukowe zachowuje jednak sceptycyzm. Równocześnie z ekscytacją poszukują odpowiedzi na tę enigmatyczną zagadkę. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie moich materiałów, za standardowo lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie. To niesamowicie pomaga i daje mi naprawdę wielką motywację, żeby dalej funkcjonować na YouTubie. Widzimy się prawdopodobnie już w następny czwartek. Teorie spiskowe Iceberg. Zapraszam. Do zobaczenia.